Dzień dobry, mówimy z Meksyku, a konkretnie z Yucatanu. Rozpoczynamy naszą kolejną podróż, która będzie, myślę, trochę inna od tych wcześniejszych, bo do Meksyku przyjechaliśmy powypoczywać, tylko pewnie jak wiecie, my zwykle nie wypoczywamy tak, że leżymy tylko i wyłącznie przy plaży lub jesteśmy tylko i wyłącznie nad morzem, chociaż wodę i morze ja osobiście bardzo kocham i o tym przekonacie się w tej serii vlogów, którą właśnie zaczynamy w Meksyku. Także serdecznie zapraszamy i lecimy! Na Yucatanie jesteśmy już drugi raz i drugi raz zatrzymujemy się na początek tripa w Playa del Carmen. Dlaczego? Bo jest taniej niż w Tulum. To jedno z 3 najważniejszych miast na Riviera Maya. Jest tu całkiem przyzwoita, choć wąska plaża. Obok niej i przystani promowej na Cozumel znajduje się Portal Maya, rzeźba, która rozpoczęła nową erę Majów. Dojdziesz tutaj 5. aleją, a jeśli odwrócisz się plecami do morza i pójdziesz przed siebie, dotrzesz do przystanku busów Colectivo. Jesteśmy kolejny dzień w Playa del Carmen i powiem wam, że mam takie mieszane uczucia co do tego miejsca, bo jest bardzo blisko do cenot. Dostajemy od was wiele wiadomości, że jest okropne i zgadzamy się z wami, jest okropne. Jest to straszna imprezownia, jest głośno. A ja powiem wam swoje zdanie. Nie do końca jest prawda, jak ktoś lubi imprezy, a nie każdego stać na Tulum. I ci wszyscy młodzi ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, naprawdę bawią się, uwierzcie mi, fantastycznie. Więc jak ktoś chce poimprezować, spędzić fajnie czas w ciepłym miejscu, to ja uważam, że całkiem. No i tutaj jest dużo taniej niż w Cancun czy w Tulum. Zdecydowanie. Powiem ci, że czekałem na ten głos rozsądku. Doris zawsze taki wprowadza głos rozsądku, bo ja to chyba różnie. Kręgosłupem miasta jest 5. aleja. To główna promenada i deptak zalany morzem ludzi. Spacerując po playa polecamy ruszyć jednak nieco dalej i w bok, bo im dalej, tym spokojniej, ciekawiej i można skupić uwagę na codziennym życiu. Na przykład na skrzyżowaniu Alei 15 i 14 ulicy trafiamy na takie malownicze murale. Zresztą jest ich w playa dużo więcej. Wyszliśmy na rozpoznanie terenu w Playa del Carmen i chcieliśmy kupić internet. Kupiliśmy, i tu taka ciekawostka, osobno kupuje się kartę SIM, osobno kupuje się doładowanie. Kupiliśmy kartę w Telcel, nie wiem czy są jakieś inne opcje, ale tych sklepików było najwięcej. Karta kosztowała 130 pesos, ale też sprawdzaliśmy w innym miejscu i pan chciał od nas 150, a za 8 giga internetu zapłaciliśmy 500 pesos. Pani poradziła nam, że gdy nam się skończy internet, możemy go również doładować nie tylko w Telcelu, ale w Oxxo i w sklepach Walmart, więc taki protip. W odróżnieniu do Tulum, Playa del Carmen to nie tylko turystyczny kurort, ale i miasto z lokalnym klimatem. Im dalej od 5. alei, tym lepiej to widać i czuć. I właśnie tutaj mieliśmy więcej okazji, by spróbować meksykańskiej kuchni, w tym głównie wielu odmian tacos, na które ostrzyliśmy zęby od dawna. La Cochinitę odkryliśmy przypadkiem, w bocznej uliczce odchodzącej od 5. alei. Siedzieli w niej sami lokalesi i już to było dla nas sygnałem, że to miejsce, jakiego szukamy. Powiem wam, że w lutym był taki plan, żeby przyjechać na dobre tacosy i szczególnie tutaj na Yucatan, na Cochinitę Pibil. W lutym się nie udało, udało się w listopadzie. Takie smakołyki. Co ty do rysku tu masz? Pyszności. Cochinita Pibil to wywodzący się z czasów Majów przepis polegający na zawijaniu mięsa w liście bananowca, marynowaniu w kwaśnej pomarańczy i aciote i pieczeniu go w dołach w ziemi wyłożonych kamieniami przez około dobę. Dzięki takim tradycjom kuchnia meksykańska znalazła się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pogoda w listopadzie sprzyja poznawaniu kuchni, bo padający co chwilę deszcz zmusza nas do ukrywania się m.in. w knajpkach. Później z każdym miesiącem jest lepiej, a deszcze zdecydowanie padają rzadziej.
Gorąca polecajka w Playa del Carmen. Wieczorem, jeżeli chcecie gdzieś dobrze zjeść, to warto wybrać się do El Pirata. Lokalna knajpka. Idąc Piątą Aleją, daleko, w sumie od tego ścisłego centrum, traficie na to miejsce wieczorami, uprzedzamy, potrafi być bardzo gęsto. My przyszliśmy kolejny raz, nie ma stolika, ale warto poczekać. Pani powiedziała nam, że 5-10 minut będzie coś wolnego i tu jest naprawdę bardzo smacznie. Wiem, że pewnie interesują Was ceny w takich miejscach, to przeczytam Wam kilka cen z El Pirata, z dań, które próbowaliśmy i wiemy, że są bardzo dobre. Na przykład ceviche, mała porcja kosztuje 200 pesos, duża 240, polecamy dużą. Bardzo dobre jest guacamole, 95 pesos. Dziewczyny, z którymi tutaj byliśmy pierwszy raz, jadły m.in. gigantyczne krewety i świetnie podane. Łatwo się je obiera, bo są przecięte na pancerzyku. Kilogram kosztuje 600 pesos, pół kilograma wystarcza w zupełności 300 pesos i jesteście najedzeni. A jeżeli chodzi o coś do picia, to na przykład piwo Corona kosztuje tutaj 40 pesos, a mojito, które wiadomo wszyscy mogą w takich miejscach lubić, kosztuje 135 pesos. Blisko Piątej Alei jest najsłynniejszy w Playa del Carmen klub nocny, czyli Cocobongo, do którego zwykle ustawiają się kolejki. Najlepszą margaritę wbijecie w Porfirios przy Piątej Alei. Cena niestety będzie również najlepsza. 40 zł za sztukę. Jak ktoś szuka fancy miejsca, to polecamy. Z takich ciekawostek, jeżeli chcecie gdzieś z Playa wyskoczyć w okolicy i używać do tego środków komunikacji publicznej, to na skrzyżowaniu autostrady 307 i Avenida Benito Juarez pod mostem, pod taką estakadą, jest przystanek busików Colectivo. Ich tam jest bardzo dużo. Jeżdżą na przykład do Tulum, jeżdżą w różnych kierunkach. Są bardzo tanie, więc spokojnie możecie stąd pojechać sobie w jakim kierunku chcecie i uciec trochę od tego hałasu, który jest w Playa del Carmen. I jesteśmy już w Tulum. Jechaliśmy około 45 minut. Jeżeli nie ma korka, tyle się jedzie. Jeżeli jest korek, to może być nawet godzinę więcej, bo tutaj wystarczy, że cokolwiek zaczną robić na drodze, jest problem. Zatem podróż z Playa del Carmen do Tulum zapłaciliśmy 100 pesos za dwie osoby, czyli 10 zł, tak? W przeliczeniu. 10 za jedną osobę, no. 10 za jedną osobę, ok. Idąc ścieżką przez dżunglę do piramid majańskich, rozglądaj się uważnie na boki, bo w każdej chwili mogą pojawić się chociażby popularne na Yucatanie coati. Spójrzcie za mną, jaka kolejka do zony archeologiczna, czyli do ruin w Tulum. My już je widzieliśmy, dlatego idziemy na plażę. Zwykle mało plażujemy, ale ten wyjazd ma trochę inny wymiar. Chcemy odpocząć. Dodajmy, że ruiny w Tulum widzieliśmy w czasach przedblogowych, zanim zaczęliśmy pisać o podróżach i tworzyć filmy. Znajdują się na 12-metrowym klifie i ich szczyty widoczne są również z plaży. Tulum stało się sławne dzięki aktorom promującym to miejsce i turystom ciągnącym za nimi. Miasto jest oddalone w prostej linii około 2 km od morza, ale nie da się dotrzeć wprost, bo miasto i plażę oddziela duży obszar parku, który jest tak naprawdę dżunglą. Skupiliśmy się na jednej z piękniejszych plaż na Riviera Maya i fragmencie Morza Karaibskiego, które nawet w taką pogodę ma niezwykły turkusowy kolor. Uprzedzamy, że ceny w knajpkach na plaży w Tulum biją na głowę te z Playa, ale to dlatego, że w promieniu kilku kilometrów nie ma żadnej alternatywy. Ale zdecydowanie warto poznać tę plażę lepiej i jej okolice, bo jeśli znudzi ci się leżenie, to jest tu sporo miejsca na fajny trekking z widokami.
Napisaliście do nas, że playa jest taka okropna i macie trochę racji. My jesteśmy ostatni dzień w Playa del Carmen i trochę się cieszę, że już opuszczamy to miejsce, ale byliśmy tutaj z jednego bardzo ciekawego powodu i ten powód zaraz Wam chcę pokazać i zapewne wyjaśni Wam, dlaczego tyle czasu spędziliśmy w Playa del Carmen. Zobaczcie to. Przyznajcie sami, że to jest ważny powód, żeby zostać tutaj kilka dni na Yucatanie, a chcieliśmy tylko dodać, że partnerem naszego wyjazdu i tych nurkowań jest ta zacna wilcza wataha. Dzięki wielkie.